Cześć, witam w Dębowej Chatce. W poprzednim odcinku z serii o tajemniczych zaginięciach ludzi przedstawiłem sprawy ze stanu Vermont. Dziś wracamy do tego tematu, bo mam jeszcze dla Was kilka historii, które moim zdaniem naprawdę warto poznać. Będzie trochę o tajemniczej, włochatej istocie krążącej po tutejszych lasach od kilkuset lat. Będzie dziwna, mrożąca krew w żyłach historia ze spaceru z psem i na koniec przejdziemy przez 5 tajemniczych spraw zaginięć ludzi. Zacznijmy od samego początku, czyli od momentu, kiedy pierwszy Europejczyk postawił nogę na terenie dzisiejszego Vermont. Był to Francuz Samuel du Champlain, który w 1609 roku przemierzał te okolice i od tubylców usłyszał opowieści o dziwnych stworzeniach wodnych żyjących w tutejszych jeziorach oraz o potworze z Green Mountain. Champlain, jak to bywało w tamtych czasach, machnął na to ręką. Typowe podejście racjonalnego Europejczyka wobec zabobonów rdzennych mieszkańców. Problem w tym, że tego samego potwora obserwuje się tam do dziś. I tu dochodzimy do ciekawego punktu, bo takie spotkania w Vermont nie są żadną rzadkością, a regionalne media relacjonują je już od dawna. Najstarsza odnotowana obserwacja, jaką udało się namierzyć, sięga 1759 roku, czyli czasów wojny francusko-indyjskiej. Major Robert Rogers ze swoimi żołnierzami wracał z walki toczonej z rdzennymi Amerykanami w pobliżu St. Francis. Na południe od zatoki Missisquoi jego kompania natrafiła na coś, co jeden z żołnierzy, zwiadowca o nazwisku Dolly, opisał w swoim dzienniku. Zapisał, że przypominało to ogromnego czarnego niedźwiedzia, który zrzucał na nich z drzew i skalnych półek szyszki oraz orzechy. Co ciekawe, miejscowi już wtedy znali tę historię i nazywali ją Wejuk albo Wijak. W dosłownym tłumaczeniu oznacza to mokra skóra. Warto zaznaczyć, że według relacji zamieszczonych na stronie Vermont Maturity plemiona Łabanaki uważały to za coś więcej niż zwykłego niedźwiedzia, a opowieści te przetrwały w lokalnych podaniach przez pokolenia. Pierwsi europejscy osadnicy, którzy zaczęli budować swoje domostwa na tych terenach, odnotowali podobne spotkania z regularnością, która musiała budzić prawdziwy niepokój. Jedna konkretna istota była wielokrotnie widywana w miasteczkach Morgan, Medstone, Leamington i Victory na przełomie XVIII i XIX wieku. To stworzenie przeszło do legendy jako Old Slippery Skin. Opisywano je jako coś przypominające ogromnego niedźwiedzia, ale, i to jest kluczowa różnica, zawsze chodzącego w pozycji wyprostowanej na 2 nogach, tak jak człowiek. Mówiono, że był wredny i najwyraźniej żywił do ludzi coś w rodzaju osobistej urazy. Wsadzał kamienie do wiader z wodą, straszył dzieci, rozwalał ogrodzenia i ogrody, płoszył zwierzęta gospodarskie, a do tego zgniatał i zdeptywał pola kukurydzy. Po takiej akcji znikał, ostrożnie wracając własnymi śladami, które nagle i bez żadnego wyjaśnienia się urywały. Tu od razu przypomina mi się wywiad Dave'a Polaidusa z Jonathanem Doverem, strażnikiem w rezerwacie Indian Navajo, który jakiś czas temu wrzuciłem na kanał Piwnica Dębowej Chatki. Jeśli go widzieliście, to pamiętacie zapewne, że dokładnie takie same historie dzieją się w tym rezerwacie oddalonym od Vermont o 3632 km. Również i tam policja plemienna, podążająca śladami po zgłoszonym spotkaniu z Bigfootem, w pewnym momencie odnajdywała miejsce, gdzie te tropy po prostu się kończyły. Wyglądało to, jakby stworzenie pojawiło się znikąd, przeszło paręset metrów i zniknęło, albo, co jeszcze bardziej nieprawdopodobne, zostało zrzucone z powietrza, przeszło pewną odległość i zostało ponownie zabrane w górę. Tak, zdaję sobie sprawę, jak to brzmi, ale kiedy widzimy ten sam wzorzec powtarzający się w kompletnie różnych częściach kontynentu, trudno to zignorować. Wróćmy jednak do samego Vermont. W książce
Historia Leamington z 1976 roku Marion M. Daly pisze, że stary niedźwiedź terroryzował tę część kraju przez wiele lat, dokonując naprawdę masowych zniszczeń. Był zwierzęciem złośliwym, wyraźnie żywiącym do ludzi urazę. Rujnował ogrodzenia i ogrody, straszył krowy i owce, przedzierał się przez pola kukurydzy, powodując niekończące się zamieszanie. Osadnicy nazywali go właśnie Slippery Skin, bo skutecznie wymykał się z każdej zastawionej na niego pułapki. Zgodnie z tą wersją opowieści był to ogromny niedźwiedź, który zawsze biegał na 2 tylnych łapach, nigdy na 4. Zanim myśliwy zdążył wycelować broń, zwierzę już znikało w lesie. Podaje się, że zostawiał ślady wielkości kołu wozu, a jego nogi porównywano do świerkowych kłód. Miał też pić sok klonowy, wyciskając go bezpośrednio z drzewa. Twierdzono, że pod względem złośliwości i przebiegłości można go porównywać wyłącznie do człowieka. Sprawdziłem dodatkowe materiały na temat tej legendy i okazuje się, że historie o Slippery Skinie są znacznie bardziej rozbudowane niż mogłoby się wydawać. Świetnym przykładem jest anegdota z miasteczka Maidstone, której głównym bohaterem jest gubernator Jonas Galusha, polityk i zapalony myśliwy w jednej osobie. W ferworze kampanii wyborczej Galusha złożył odważną obietnicę. Zadeklarował, że osobiście i raz na zawsze przepędzi bestie z okolicznych lasów. Miał w zanadrzu absolutnie nowatorski plan, którego nikt wcześniej nie odważył się przetestować. Skropił się specyfikiem, który dumnie nazwał wonią niedźwiedzicy. Chwycił za broń i pewnym krokiem wkroczył między drzewa. Jego triumfalna misja nie trwała jednak długo. Już po chwili gubernator wybiegł z lasu w panice, a tuż za nim gnał rozwścieczony Slippery Skin. Uciekając w popłochu, Galusha krzyczał do swoich zdezorientowanych towarzyszy, by natychmiast zeszli mu z drogi, ponieważ postanowił schwytać go żywego. Zaskoczenie było tak duże, że nikt nie zdążył nawet pociągnąć za spust. W tamtym roku gubernator z kretesem przegrał wybory, a jego niezawodna metoda łowiecka odeszła w zapomnienie. To świetna i zabawna historia, choć dziś trudno oczywiście ocenić, ile w niej historycznej prawdy, a ile czystego folkloru, barwnie podkoloryzowanego przez kolejne pokolenia gawędziarzy. Skąd pochodził stary niedźwiedź i dlaczego ostatecznie całkowicie zniknął z tej okolicy, do dziś pozostaje tajemnicą. Czy to zwykły wymysł miejscowych ludzi, produkt nudy i alkoholu przy ognisku, a może stworzenie to mogło być odpowiedzialne za śmierć osób, o których opowiadałem w poprzednim odcinku? Czy mogło wystraszyć na śmierć chorego na serce 28-letniego Alfreda Bishopa, albo złapać i ścisnąć Karla Herricka, łamiąc mu żebro, które przebiło płuco i doprowadziło do jego zgonu? Jeśli zbierzemy wszystkie te fakty, wyłania się obraz istoty, która przypominała niedźwiedzia, ale chodziła jak człowiek. Była zła, prawdopodobnie dlatego, że ludzie coraz bardziej integrowali w środowisko, w którym mieszkała przez lata. Była mściwa, czasem otwarcie wroga, a do tego, co najbardziej niepokojące, bardzo inteligentna. Nie zachowywała się jak zwierzę kierujące się instynktem, a raczej jak istota świadomie prowokująca i testująca ludzi. Przyjrzyjmy się teraz doniesieniom, które nie pochodzą już z lokalnych legend przekazywanych ustnie, a zostały opublikowane w prawdziwych gazetach. 18 października 1879 roku New York Times opublikował artykuł na pierwszej stronie. Czytamy w nim: miasteczko Pownell, stan Vermont, 17 października. Wiele emocji wśród mieszkańców tej okolicy wywołała historia o dzikim człowieku, widzianym w ostatni piątek przez 2 młodych mężczyzn podczas polowania w górach na południe od Williamstown.
Opisali to stworzenie jako wysokie na około 1,5 metra, przypominające z wyglądu i sposobu poruszania się mężczyznę, ale pokryte jasno-czerwonymi włosami, z długą brodą i bardzo dzikim spojrzeniem. Wejuk, dziki człowiek, Old Slippery Skin, może nawet potwór z Bennington. Dziś to samo potężne stworzenie nazywamy zupełnie innym imieniem, a mianowicie Bigfoot. Nieżyjący już dr Warren Cook z Castleton State College przez lata systematycznie zbierał doniesienia o spotkaniach z Wielką Stopą. Jego zapiski wskazują, że obszarem największej aktywności tego stworzenia w Vermont jest okrąg obejmujący miejscowości Hubbardton, Rutland, Poultney i Fairhaven. Droga numer 4 przebiega przez środek tego okręgu, łącząc Rutland z Whitehall w stanie Nowy Jork. Wzdłuż tej trasy zgłoszono tak wiele obserwacji, że dr Cook nadał jej własną nazwę, czyli Bulwar Wielkiej Stopy. Jedną z relacji, które spisał dr Cook, jest ta z 25 sierpnia 1976 roku, której świadkiem był funkcjonariusz policji Brian Goslin. Relacjonował to tak. Ja i jeden z policjantów byliśmy na miejscu. Zawracałem na środku drogi, a on był na drugim końcu. Jego oczy odbijały światło z reflektorów mojego samochodu. Były to duże, czerwone gałki oczne. Wyłączyłem więc światła i podszedłem bliżej ze świecącą latarką. Wtedy też zobaczyłem, że to coś patrzy prosto na mnie. Przez CB radio poinformowałem kolegę, że istota przechodziła przez pole, a gdy włączyłem reflektory, to coś stało już około 10 metrów przede mną. Gosselin wyciągnął rewolwer, klęknął, przygotował się do strzału, ale nie pociągnął za spust. Jak mówił, obserwowałem go przez około minutę. Nie atakował mnie, nie stanowił zagrożenia. Jedyne co robił, to stał. Potem przyłożył ręce do oczu, to znaczy wydaje mi się, że to były ręce, bo nie widziałem żadnych palców. Następnie krzyknął z całej siły, odwrócił się i poszedł do lasu. Miał około 2 metrów 20 centymetrów wzrostu i ważył moim zdaniem ponad 180 kg. Jego oczy były duże i czerwone. Nie widziałem ust ani nosa, bo jego twarz była pokryta włosami. Byłem przerażony, jednak pomimo tego wstrząsającego wizerunku do niego nie strzeliłem. Ciężko to wyjaśnić, ale to coś przypominało bardziej człowieka niż zwierzę. To zeznanie jest bardzo ciekawe, bo mamy tu do czynienia z uzbrojonym policjantem, który w każdej innej sytuacji strzeliłby bez wahania, a tutaj coś go zatrzymało. Może instynkt, może zwykły ludzki odruch, bo nie strzela się do czegoś, co wygląda i zachowuje się jak człowiek. Liczba takich relacji jest naprawdę ogromna. Dr Cook podaje, że stworzenia podobne do człowieka były zgłaszane w każdym stanie z wyjątkiem Rhode Island. Na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych odnotowano ich ponad 150, w tym 33 w samym Vermont. I mówimy tu tylko o doniesieniach, które trafiły do jakiegoś rejestru. Ile osób widziało tę istotę i nigdy o tym nikomu nie powiedziało, żeby uniknąć kpin sąsiadów, tego nie wie absolutnie nikt. W lutym 1951 roku dwaj drwale prowadzili rutynową wycinkę nieopodal miasteczka Sudbury. Kiedy pewnego ranka dotarli na miejsce pracy, natrafili na widok, który z pewnością natychmiast podniósł im ciśnienie. Ważąca ponad 200 kg beczka z olejem zniknęła z traktora i pod osłoną nocy została w tajemniczy sposób przeniesiona w głąb lasu. To jednak nie samo zniknięcie beczki było najbardziej przerażające. Wokół niej mężczyźni odkryli dziesiątki gigantycznych śladów nagich stóp. Odciski mierzyły aż 50 cm długości i ponad 20 cm szerokości. Wystarczy przez chwilę zastanowić się nad tą matematyką. Podniesienie tak potężnego ciężaru, przeniesienie go na znaczną odległość i pozostawienie za sobą tropu przypominającego monstrualną ludzką stopę
wymagałoby siły całkowicie wykraczającej poza możliwości zwykłego człowieka. Wiosną 1984 roku w miasteczku Chittenden rozegrała się kolejna niepokojąca historia. Pewien mężczyzna, pragnący z oczywistych względów zachować anonimowość, opowiedział, że w środku nocy wyrwały go ze snu nieludzkie krzyki dobiegające z podwórka. Choć był doświadczonym myśliwym i nie należał do ludzi, których łatwo zbić z tropu, tamte odgłosy dosłownie sparaliżowały go ze strachu. Jak sam przyznał, nie był w stanie nawet podnieść się z łóżka. Leżąc w ciemności, nasłuchiwał, jak coś z potężną siłą wyrywa z zawiasów drzwi do jego piwnicy. Intruz wszedł do środka, najwyraźniej sprawdził zawartość pomieszczenia, po czym po prostu wyszedł i oddalił się w stronę lasu. Gdy rano mężczyzna odważył się wyjść na zewnątrz, znalazł na posesji mnóstwo ogromnych odcisków stóp. Największe wrażenie robiły jednak zniszczone drzwi, co wymaga szczególnego podkreślenia. Nie była to cienka płyta, ale ciężkie skrzydło z litego dębu o grubości 5 cm. Stworzenie, które potrafi jednym pociągnięciem wyrwać z zawiasów tak potężną przeszkodę, musi dysponować siłą potężnego niedźwiedzia. Jednak w przeciwieństwie do dzikiego drapieżnika, intruz nie zdemolował wszystkiego na oślep. Wykazał się zachowaniem, które sugeruje ogromną siłę, intencję, ciekawość i inteligencję. Po prostu wyrwał drzwi, wszedł do środka, obejrzał otoczenie i odszedł. W październiku 1976 roku anonimowy biznesmen robił zdjęcia do projektu zagospodarowania terenu w północno-wschodniej części hrabstwa Rutland. Gdy wywołał film, jedno ze zdjęć przedstawiało górną część gigantycznego tułowia i głowę stworzenia przypominającego wielką stopę. Dr Cook wysłał negatywy do kalifornijskiego laboratorium w celu przeprowadzenia analizy. Nie znaleziono żadnych dowodów manipulacji. Kiedy Cook odwiedził to miejsce osobiście, nie znalazł żadnego pnia, kamienia czy formacji skalnej, które mogłoby logicznie wyjaśnić to, co widać na fotografii. Oczywiście żadne zdjęcie czy odlew stopy nie stanowi 100% dowodu na istnienie takiego stworzenia w lasach Vermont. Ale warto pamiętać, że to zjawisko nie ogranicza się do jednego stanu, bo Wielka Stopa znana jest każdemu z rdzennych plemion w Ameryce Północnej. Kolejne relacje pochodzą z lat 80. W kwietniu 1984 roku w mieście Heartland James Guyette jechał około 6 rano na północ drogą międzystanową nr 91 w okolicy zapory Heartland. Zauważył, jak to sam określił, ogromnego, włochatego pół człowieka, pół zwierzę, które wymachiwało rękami około 100 metrów od niego. Było wysokie i chude, chodziło na 2 nogach, szło w dół brzegu obok autostrady, kierując się na zachód od rzeki Connecticut. W czerwcu 1985 roku w mieście Peacham 2 mężczyzn łowiło ryby nad stawem Forest Pond. W pewnym momencie zobaczyli na brzegu włochatą postać. Początkowo pomyśleli, że to niedźwiedź, więc podpłynęli bliżej, żeby lepiej się przyjrzeć. Gdy byli już dość blisko, domniemany niedźwiedź podniósł się, stanął na 2 nogach, odwrócił się i pobiegł w stronę bagna porośniętego cedrowym lasem. Świadkowie zeznali, że zanim stworzenie zniknęło w zaroślach, zdążyli zauważyć jasne podeszwy jego stóp. Szczegół, który regularnie powraca w relacjach o Wielkiej Stopie na całym kontynencie. 20 września 1985 roku w zachodniej części miasta Rutland około godziny 20:30 rodzina Davis przeżyła bardzo dziwne spotkanie. 16-letni Bob Davis zobaczył ślady ogromnych stóp w pobliżu drogi 4A. Zaczął iść w górę drogi, gdy nagle zobaczył czarną sylwetkę. Stworzenie było wyższe od niego i biegało podobnie do człowieka. Nastolatek, gdy je zauważył, rzucił w jego stronę kamień. W tym momencie jego rodzice, Teresa i Ed, usłyszeli głośny hałas.
krzyk, chrząkanie i piski. Ed wszedł kilka metrów w głąb lasu i poczuł zapach przypominający zwierzę pokryte bagiennym błotem. Następnego ranka rodzina znalazła wyraźne odciski w ubitym żwirze na drodze. Ostatnia z tych relacji pochodzi od Arlene Tarantino z miasta Brattleboro. Latem 1985 roku Arlene zarządzała biurem lokalnego dewelopera. W wolny dzień wyruszyła do lasu Win Hall, około 56 km na północny zachód od Brattleboro. Był piękny letni dzień, idealny na wędrówkę. W Pikes Falls znalazła miejsce, żeby usiąść i poczytać książkę, którą ze sobą zabrała. W pewnym momencie usłyszała hałas, a kątem oka zauważyła ruch. Coś bardzo szybko przemknęło przez zarośla, poruszając liście na swojej drodze, a potem przeskoczyło przez krzaki, lądując 5 metrów dalej. To, co zobaczyła, odcisnęło się w jej pamięci na kolejne lata. Opisała to tak. Stało przede mną coś, co wydawało się być człowiekiem. Ciało miało szczupłe i młodzieńcze, z wyraźnie zarysowanymi mięśniami, przypominającymi liny owinięte wokół szkieletu. Ale twarz wyglądała bardzo staro, niemal starożytnie. Oczy były szare, wyraziste, ale spojrzenie wydawało się puste. Było zupełnie nagie, z postrzępionymi, nienaturalnie długimi włosami, a jego sękate nogi były ugięte w kolanach. Wzrost trudno było ocenić ze względu na jego pochyloną postawę. Oceniała go na jakieś 1,50 m do 1,70 m, przy wadze około 60 kg. Poruszało się na czworaka, podobnie jak szympans, ale biegało tak szybko, że trudno było ją nadążyć wzrokiem. Arlene, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, pozostawała nieruchoma, spuszczając wzrok na książkę leżącą na kolana. Nie pamięta, co wydarzyło się później, ale jak wspomina, siedziała w tej pozycji około 40 minut. Kiedy w końcu odważyła się podnieść wzrok, tajemniczego gościa już tam nie było. Wstała i uciekła. Opowiadając tę historię ponad 10 lat później, była przekonana, że to nie był niedźwiedź ani klasyczna wielka stopa, ale jakiś zdziczały człowiek, który być może nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, kim jest. Oprócz setek relacji o spotkaniach z włochatymi istotami, w Vermont krąży wiele innych paranormalnych historii, które trudno wyjaśnić w prosty sposób. Jedna z nich dotyczy zwykłego spaceru z psem. Jak opowiadał świadek, spacerowałem z psem po lokalnych szlakach w południowym Vermont. Praktycznie zawsze, gdy tam jestem, nie spotykam innych ludzi, więc mój pies biega bez smyczy. W pewnym momencie zauważył jelenia i pobiegł za nim. Zwykle wraca bardzo szybko, gdy go zawołam, ale tym razem nie wrócił. Zacząłem iść drogą w kierunku, w którym pobiegł. Nagle usłyszałem coś za sobą. Odwróciłem się i mniej więcej 10 metrów dalej zobaczyłem swojego psa. Kucał za krzakami. Nie miałem pojęcia, jak znalazł się za mną. Zawołałem go, ale się nie ruszył. Zawołałem go jeszcze raz, a on ani nie drgnął. Podszedłem bliżej, a on wpatrywał się w jeden punkt, nawet nie mrugając. Zawsze wraca, gdy go wołam, więc byłem zmieszany i nie rozumiałem, co się dzieje. W pewnym momencie usłyszałem, że coś za mną biegnie. Patrzę, a to mój pies. Zdziwiony, szybko zakładam mu smycz, bo gwałtownie reaguje na inne psy i spodziewałem się, że za chwilę zwariuje. Ale nic takiego się nie stało. W ogóle nie zareagował na tego kucającego psa. Kiedy spojrzałem przez ramię, ten drugi pies już zniknął. Nie słyszałem, jak wstaje, ani jak ucieka. Mój pies to Australian Cattle Dog, czyli australijski Border Collie. Rasa niezbyt popularna w tej okolicy, o dość charakterystycznym wyglądzie. W porównaniu do typowych przedstawicieli tej rasy jest odrobinę chudszy, ale ten drugi pies wyglądał tak podobnie do mojego, że mógłbym przysiąc, że to on. Nie byliśmy daleko od samochodu, więc wsadziłem psa do środka
i wróciłem sprawdzić, czy znajdę tego drugiego. Może był to jakiś zagubiony szczeniak. Poszedłem w miejsce, gdzie go widziałem, ale nigdzie go nie było. Co dziwniejsze, wszędzie było pełno moich odcisków stóp i śladów mojego psa, ale tam, gdzie widziałem tego drugiego psa, nie było ani jednego odcisku. Do dziś nie wiem, co to było. Duch jakiegoś psa, moja wyobraźnia, przypadkowy pies, który wyglądał dokładnie tak jak mój i pojawił się dokładnie w momencie, gdy mój pies uciekł, a potem zniknął bez żadnego śladu? Wszystkie te opcje są nieco przerażające, więc mam tylko nadzieję, że wróciłem do domu ze swoim psem. Muszę powiedzieć, że ta historia, choć nie ma w niej krwi i dramatu jak w innych relacjach, to jest bardzo ciekawa. Zwierzęta widzą i czują rzeczy, których my nie rejestrujemy, a pies, który zamiera w miejscu wpatrując się w pustkę, to jeden z najbardziej klasycznych sygnałów w paranormalnym folklorze, że dzieje się coś, czego nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Przechodzimy teraz do najmocniejszej części tego odcinka, czyli do spraw zaginięć ludzi. Sprawa pierwsza. Paul Jepson, 8 lat. Zaginął 12 października 1950 roku. Nancy i Paul Jepson byli nauczycielami w mieście Schenectady w stanie Nowy Jork. Chcąc uciec od miejskiego zgiełku, postanowili przeprowadzić się na wieś. Paul dostał pracę jako poborca podatkowy w Shaftesbury, a rodzina kupiła rancho na jego obrzeżach. Mieli 2 dzieci, 7-letnią Nancy i 8-letniego Paula, noszących te same imiona co rodzice, co zawsze mnie trochę bawi, bo można się pogubić czytając te relacje. Podczas gdy ojciec pracował jako poborca podatkowy, zajmował się także rodzinną farmą. W tym czasie matka odpowiadała za 65 świń, które Jepsonowie kupili w Bennington i każdego dnia jeździła po nie, przewożąc je po kolei na własną farmę. 12 października 1950 roku Nancy wzięła rodzinną ciężarówkę i razem z synem, który siedział na przednim siedzeniu, pojechała po kolejną partię świń, tak jak robiła to każdego dnia, zawsze o 15:30. Zaparkowała w pobliżu lasu i zaczęła przenosić zwierzęta, co zajęło jej około 30 minut. Kiedy skończyła i wróciła do ciężarówki, małego Paula nie było w środku. Pobiegła do lasu, krzycząc jego imię. Szybko sprawdziła okolice, a gdy nie znalazła chłopca, popędziła do najbliższego biura, zadzwoniła po męża, a potem po szeryfa. W ciągu 2 godzin na miejscu byli już zastępcy szeryfa i strażnicy leśni. Ojciec chłopca uważał, że syn mógł po prostu wybiec do lasu, bo był zafascynowany naturą. Rozważano też, czy nie doszło do jakiegoś osunięcia ziemi, które mogło go przysypać, ale te teorie sprawdzono i wykluczono. Na miejsce sprowadzono psa tropiącego, ale nie był on w stanie wyczuć śladu zapachowego 8-latka. Zwierzę zdawało się podążać za zapachem w dół drogi, po czym się zatrzymywało, jakby trop po prostu się urywał. Przeszukano wszystkie okoliczne domy i przepytano mieszkańców, ale nikt nic nie widział. 16 października 1950 roku gazeta North Adams Transcript opublikowała artykuł, w którym szeryf Maloney oświadczył, że na razie odrzuca wszelkie teorie mówiące o tym, że chłopiec został zamordowany. W miarę trwania poszukiwań sprowadzono nawet helikopter Straży Przybrzeżnej, żeby przeszukać okoliczne wzniesienia, jednak bez rezultatu. Profesjonalni poszukiwacze i ochotnicy szukali Paula Jepsona Jr. przez prawie 2 tygodnie i nie znaleźli absolutnie niczego. 8-latek nigdy nie został znaleziony. Sprawa druga. Frida Langner, 53 lata, zaginęła 28 października 1950 roku. Państwo Langner mieszkali w mieście North Adams w stanie Massachusetts. W październiku 1950 roku
Wybrali się na polowanie do swojej chaty myśliwskiej w Somerset w stanie Vermont, jakieś 34 km na wschód od Bennington. Max i Frida zabrali ze sobą kuzyna mężczyzny, Herberta Elsnera. 28 października 58-letni Max obudził się z bardzo obolałym kolanem i powiedział Fridzie i Herbertowi, żeby poszli na polowanie sami, a on zostanie w obozie. 53-letnia kobieta wraz z kuzynem swojego męża opuściła okolice chatki dość późno. Oboje szli lasem przez około godzinę. W pewnym momencie kobieta potknęła się i wpadła do małego potoku, przez co całe jej ubranie przemokło. Było to około 15:30. W pewnym momencie kobieta potknęła się i wpadła do małego potoku, przez co całe jej ubranie przemokło. Było to około 15:30. Z tego też powodu para zdecydowała się wrócić do obozu, żeby Frida mogła się przebrać. Szli razem w kierunku chaty, ale będąc jakieś 150 metrów od niej, rozdzielili się. Kobieta poszła sama w stronę domku, a kuzyn miał za chwilę do niej dołączyć. Było to około 15:50. Jak podawała gazeta Lowell Sun z 31 października 1950 roku, kiedy widziano ją po raz ostatni, przemoczona z powodu upadku do strumienia, Frida Langer znajdowała się około 150 metrów od leśnej chaty, którą wraz z mężem posiadali od 14 lat. O 16:45 Herbert wrócił do obozu, ale Fridy tam nie było. Max i Herbert od razu wyruszyli, żeby jej poszukać. Byli bardzo zaniepokojeni, bo kobieta znała te okolice na wylot, więc nie było możliwości, żeby się zgubiła, będąc tak blisko domu. Prowadzili poszukiwania całą noc, powiadamiając władze i otrzymując pomoc od strażników leśnych i policji. Akcja ratunkowa trwała tydzień, a cały obszar przeczesywało około 300 poszukiwaczy. Zarówno Max, jak i Herbert pomyślnie przeszli badania wariografem, czyli wykrywaczem kłamstw, i nic nie wskazywało na ich udział w tej sprawie. Przełom nastąpił 14 maja 1951 roku. Dwóch miejscowych mężczyzn, James Renton i Herman Lincoln, łowiło ryby około 5 km od domu Langnerów, na terenie, który był już wcześniej wielokrotnie przeszukiwany. W wysokich zaroślach na skraju bagnistego obszaru, niedaleko tamy przeciwpowodziowej, między trzcinami znaleźli ciało Fridy Langer. Koroner po sekcji zwłok stwierdził, że kobieta zmarła w wyniku przypadkowego utonięcia. Frida znała okolice bardzo dobrze. Szła prosto do swojej chaty. Była od niej zaledwie 150 metrów. Na ciele nie znaleziono żadnych śladów przemocy, ran kłutych, postrzałowych czy oznak uduszenia. Kluczem do tej zagadki może być właśnie lokalizacja, w której znaleziono ciało. Jeśli ktoś chciałby porwać kobietę i się z nią ukryć, zarośnięte, gęste bagno z wysoką trzciną jest wręcz podręcznikowo idealnym miejscem, żeby to zrobić. Sprawa trzecia. Nancy Jean Walker, 2 lata, zaginęła 8 maja 1951 roku. Ta sprawa miała miejsce w stanie Massachusetts, ale została dołączona do sekcji spraw z Vermont ze względu na bliskość do Bennington i do całej grupy zaginięć z tego obszaru. Nancy i jej rodzina mieszkali na obrzeżach miasta Williamstown w pobliżu rzeki Hoosac. 8 maja 1951 roku, tuż po obiedzie, Nancy wybrała się ze swoimi braćmi w wieku 7 i 5 lat na okoliczną łąkę, żeby zbierać kwiaty. Bracia wrócili do domu, ale Nancy z nimi nie dotarła. Twierdzili, że podążała za nimi i w jakiś sposób zniknęła po drodze. Ojciec dzieci, Rufus Walker, natychmiast zaczął poszukiwania i poprosił o pomoc sąsiadów. Gdy niczego nie znaleziono, około 21:30 powiadomiono policję w Williamstown. Komendant George Royal wezwał dodatkowe wsparcie.
Użyto radiowozy i wozy strażackie z oświetleniem, żeby dziewczynka widziała, w którą stronę iść po pomoc. Obawiano się, że wpadła do rzeki, więc dokładnie przeszukano jej koryto specjalnym sprzętem. Po kilku godzinach akcji sprowadzono 2 zespoły z psami tropiącymi. Dano im ubrania dziecka, żeby wyczuły zapach, ale żaden z psów nie ruszył się z miejsca, gdzie widziano ją po raz ostatni, co samo w sobie jest dość niepokojącym i powtarzającym się motywem w tych sprawach. Poszukiwania trwały całą noc. Nad ranem komendant poprosił o pomoc dziekana Williams College i do akcji przyłączyło się ponad 400 studentów. Około 8:45 student tej uczelni, George Hoplenbeck Jr. z Denver w Colorado, przeczesywał obszar około 2 km od miejsca, gdzie dziewczynka była widziana po raz ostatni. Wszedł na okoliczne wzgórze i tam znalazł 2-letnią Nancy. Zabrał ją do domu, gdzie zbadał ją lekarz. Artykuł z 9 maja 1951 roku w gazecie North Adams Transcript podawał, że dr Adolf Salomon z Williamstown zbadał dziewczynkę i stwierdził, że jej stan jest dobry, choć miała posiniaczone czoło, a jej stopy były bardzo wychłodzone. George zeznał, że znalazł 2-latkę na stercie liści. Dziecko spało i trzęsło się we śnie. W tym samym artykule ojciec dziewczynki, Rufus Walker, złożył interesujące oświadczenie. On i kilku poszukiwaczy przechodzili wielokrotnie w pobliżu miejsca, w którym w końcu znaleziono dziecko, ale najwidoczniej go nie zauważyli. To jest fakt, który regularnie powtarza się w takich sprawach. Zaginione dzieci znajdowane są w miejscach, które były już przeszukiwane, czasem wielokrotnie. Wydaje się dziwne, że 2-letnia dziewczynka samodzielnie wspina się na pagórek, kładzie się na stertę liści i nie reaguje na wołanie własnego ojca czy innych poszukiwaczy. Nancy spędziła 1 noc w szpitalu i w pełni zdrowa wróciła do domu. Dziecko nigdy nie opowiedziało, jak doszło do zaginięcia, ani co robiło w czasie, gdy było poza domem. Sprawa 4. Betty Jocelyn, 5 lat. Zaginęła 24 lipca 1951 roku. Góra Terrible Mountain leży około 80 km na północny wschód od Bennington. Jest to gęsto zalesione wzniesienie na południe od Okemo State Forest. Rodzina Jocelyn mieszkała na wsi otoczonej lasem, a tuż za domem wznosiła się wspomniana góra. 24 lipca 1951 roku pani Herbert Jocelyn wybrała się do lasu zbierać jagody wraz z dziećmi, synem Davidem i córką Betty, a także sąsiadką John Gamel. Nie wiem, czy to błąd w druku i czy faktycznie kobieta nosiła męskie imię John. W każdym razie rodzina wielokrotnie chodziła w to samo miejsce. Niektóre źródła podają, że zbierali jagody, inne, że paprocie. Po zbieraniu grupa schodziła w dół w kierunku domu. Betty szła jako ostatnia, trochę się guzdrając. Kiedy wyszli z lasu na drogę, okazało się, że 5-latki nie ma nigdzie w pobliżu. Szukali sami, a gdy to nie przyniosło efektu, wezwano lokalnego szeryfa, który sprowadził patrol cywilny, psy tropiące, helikoptery i ponad 200 poszukiwaczy. Ratownicy informowali prasę, że rosnące na górze jagody i maliny mogłyby pomóc dziewczynce przeżyć nawet kilka dni. 26 lipca w wąwozie oddalonym o kilometr od domu rodziny Jocelyn, na obszarze, który był już przeszukiwany przez poprzednie 2 dni, pracowali 2 drwale. Według gazety Pittsburgh Press z tego dnia, to właśnie tam mężczyźni znaleźli skrajnie wyczerpaną Betty. Więcej szczegółów podał artykuł z 27 lipca w gazecie Post Standard. Ubranie dziewczynki było podarte, twarz pokryta zadrapaniami od krzewów jeżyn, ale poza tym była w dobrym stanie. Warto podkreślić, psy tropiące i helikoptery nie były w stanie jej zlokalizować i to 2 zwykli drwale
znaleźli ją w małym strumieniu w wąwozie kilometr od domu. 27 lipca w gazecie Cumberland Evening Times pojawiło się zdjęcie mężczyzny niosącego Betty. Podsumowując tę sprawę, 5-letniej Betty nie mogły znaleźć ani psy tropiące, ani ekipa helikoptera. Znaleziono ją z zadrapaniami na twarzy i innych częściach ciała. Ta sprawa wydarzyła się blisko miejsca, gdzie zaginęła wspomniana w poprzedniej sprawie Nancy, a między tymi zaginięciami minęło zaledwie 2 miesiące. Obie dziewczynki zostały znalezione podrapane w miejscach, które były już wielokrotnie przeszukiwane. Takich faktów nie należy ignorować. To zbyt regularny wzorzec, żeby uznać go za czysty przypadek. Sprawa 5. Nicholas Garza, 19 lat. Zaginął 5 lutego 2008 roku. Ta sprawa jest inna i różni się od pozostałych, gdyż dotyka wątku zaginięć młodych ludzi na terenach akademickich. Nick Garza urodził się 9 grudnia 1988 roku w Chino w Kalifornii. Jego rodzicami byli Demetrius i Natalie Garza. Rodzina przeprowadziła się do Albuquerque w Nowym Meksyku, a Nick uczęszczał do prestiżowej Albuquerque Academy, gdzie radził sobie na tyle dobrze, że został przyjęty do Middlebury College w stanie Vermont. Miasteczko to leży niedaleko granicy ze stanem Nowy Jork, około 140 km na północ od Bennington. Uczelnia znajduje się na zachodnim skraju ogromnego obszaru dzikiej przyrody, otoczona wieloma innymi chronionymi terenami. Potok Otter Creek przepływa wzdłuż wschodniej granicy kampusu. Poniedziałek, 4 lutego, był początkiem ferii zimowych w Middlebury. Wielu znajomych Nicka wyjeżdżało do domu w New Hampshire, inni na wybrzeże. 19-latek zdecydował się zostać na kampusie z innymi przyjaciółmi i kontaktował się z matką praktycznie codziennie przez SMS-y lub dzwoniąc. Ostatnią wiadomość Natalie otrzymała 5 lutego. Nick napisał, że wszystko u niego w porządku. Śledczy starali się dokładnie odtworzyć, co robił po wysłaniu tej wiadomości. Jeden z raportów policyjnych wskazywał, że 5 lutego Nick kupił butelkę alkoholu, choć nagrania z monitoringu sugerowały, że zrobił to 3 dni wcześniej. Są też lekkie rozbieżności co do tego, czy w noc zaginięcia był pijany. Jedni przyjaciele mówią, że nie, inni, że był lekko pod wpływem, a jego najlepszy przyjaciel utrzymywał, że zachował on zdrowy rozsądek. Tej nocy odwiedził kilka mieszkań studenckich, spędzając czas z przyjaciółmi. Ostatecznie on i jego kumpel poszli do pokoju wspólnej znajomej w Stewart Hall. Kolega wyszedł po chwili, bo następnego ranka wyjeżdżał wcześnie rano do New Hampshire, ale Nick został. Około 23:06 Garza opuścił Stewart Hall. Wśród przyjaciół panowało powszechne przekonanie, że poszedł na kolejną imprezę do znajomych, co wiązałoby się z przejściem obok cmentarza St. Mary i innych odizolowanych, zarośniętych obszarów kampusu. Nikt jednak nie wie dokładnie, dokąd poszedł. W tym momencie znajdował się około kilometra od potoku Otter Creek. Rano 6 lutego wielu przyjaciół opuściło akademik, a przy tak małej liczbie studentów na kampusie nikt nie zauważył, że Nick nie wrócił do swojego pokoju. Jego matka próbowała się do niego dodzwonić, jednak nie otrzymywała odpowiedzi. Śledczy ustalili, że od około 3:40 rano tego dnia padał śnieg z deszczem. Przyjaciółka Nicka, Taylor Smith, gdy nie mogła się z nim skontaktować, zgłosiła jego zaginięcie na policję. Natalie z każdym dniem martwiła się coraz bardziej i w końcu pojechała do Middlebury, żeby pomóc organizować poszukiwania. Formalne działania zaczęły się dopiero 11 lutego, czyli 6 dni po tym, jak Nicka widziano po raz ostatni. Natalie naciskała na policję i władze kampusu. W szczytowym momencie w poszukiwaniach uczestniczyło ponad 50 różnych organizacji.
Śledczy przejrzeli e-maile Nicka, dysk twardy jego komputera i historię połączeń telefonicznych. Natalie przybyła do Middlebury 20 lutego, a następnego dnia zauważyła, że funkcjonariusze koncentrują wysiłki na gęsto zalesionym obszarze przy cmentarzu St. Mary bez żadnego wyjaśnienia, dlaczego akurat tam. 9 kwietnia 2008 roku gazeta The Vermont Independent Voice opublikowała artykuł, w którym cytowano komendanta policji w Middlebury Toma Henleya. Nie wiem, dlaczego powstały teorie, że zakładamy, że się utopił. Wszedł w śnieg i zniknął. Mówiłem rodzinie 100 razy, że tak nie jest i nigdy tak nie twierdziliśmy. Henley dodał, że sprawa pochłonęła śledczym ponad 3000 roboczogodzin, a w dochodzeniu uczestniczyło ponad 30 funkcjonariuszy. Przeprowadzono ponad 35 oddzielnych akcji poszukiwawczych, obejmujących zarówno teren naziemny, jak i akweny wodne w rejonie Allen i Stewart Halls. Poszukiwania prowadzono również z powietrza przy użyciu helikopterów i samolotów z kamerą termowizyjną. Zasoby użyte w tej akcji były naprawdę imponujące. 6 zespołów psów tropiących, wyszkolonych do odnajdywania ludzi lub zwłok, 3 jednostki ratownictwa wodnego z kamerą podwodną, radar penetrujący grunt, urządzenia termowizyjne, 2 helikoptery, 2 samoloty, 1 z aparatem do wykonywania zdjęć w wysokiej rozdzielczości, mały statek wodny, sprzęt do odśnieżania oraz zespół nurków głębinowych. Policja przeszukiwała potok Otter Creek z nurkami i podwodnymi kamerami. Nie znaleziono nic. Ostatnie zarejestrowane połączenie z telefonu Nicka miało miejsce 5 lutego o 23:06 i pochodziło z kampusu Middlebury, co było zgodne z oczekiwaniami. Policja przesłuchała przyjaciół, którzy byli z nim tej nocy, koncentrując pytania głównie o poziom jego upojenia alkoholem i niestety niewiele więcej. Ogólny konsensus był taki, że Nick sporo wypił, ale nie był pijany, nie zataczał się, nie miał problemów z chodzeniem czy mówieniem. Przesłuchano też wszystkich ochroniarzy i funkcjonariuszy pracujących tej nocy. Nikt nie widział Nicka i nic niezwykłego się nie wydarzyło. Raport policji opisywał też zachowanie psów tropiących. Psy nie wykazywały żadnego zainteresowania i nie wyczuły zapachu zaginionego lub jego zwłok, pomimo doprowadzenia ich w różne miejsca na południe od kładki wzdłuż potoku Otter Creek. W tym samym akapicie dodano: nie ma dowodów na to, że zanurzenie zaginionego nastąpiło na południe od kładki. Na miejscu pojawiło się również FBI, monitorując sprawę. Oficjalnie nie brali w niej udziału, ale jak to zwykle bywa w sprawach z serii Missing 411, można być pewnym, że sporządzili własny raport i przekazali go swoim profilerom. Potwierdzenie tej tezy pojawiło się w późniejszym oficjalnym raporcie policji, gdzie jasno stwierdzono, że jednostka behawioralna FBI brała udział w sprawie zaginięcia Nicka Garcy, czyli to, do czego nie przyznało się FBI, przyznała policja we własnym raporcie, co jest bardzo ciekawym szczegółem. Śledczy sprawdzili również wszystkie firmy transportowe w mieście, żeby wykluczyć możliwość, że Nick po prostu wyjechał. Po sprawdzeniu wykluczyli te opcje. Gdy pozostali studenci wrócili po feriach, przesłuchano ich wszystkich, ale nie wnieśli niczego nowego. Wszyscy potwierdzili, że Nick był wspaniałym kumplem, na którego zawsze mogli liczyć. W pewnym momencie do sprawy włączył się prywatny detektyw, emerytowany agent FBI, który przejrzał akta i przesłuchał kilka osób. Doszedł do tych samych wniosków co inni śledczy. Brak jakichkolwiek tropów. 27 maja, ponad 3 miesiące od zaginięcia, w potoku Otter Creek po wschodniej stronie kampusu Middlebury odnaleziono pływające w wodzie ciało. Bardzo szybko otoczono cały obszar i traktowano go jak miejsce zbrodni. Śledczy wyłowili ciało i znaleźli w kieszeniach portfel oraz telefon komórkowy Nicka.
Koroner potwierdził, że ciało należy do zaginionego 19-latka. Raport policyjny podawał: w dniu 27 maja 2008 roku szczątki pana Garcy zostały znalezione pod stosem kłód i gruzów Otter Creek, przylegającym do podstawy wodospadu. Szczątki zostały przetransportowane do biura głównego lekarza sądowego w Burlington w stanie Vermont. Sekcja zwłok, przeprowadzona 28 maja przez dr Elizabeth A. Bandock, nie wykazała żadnych zewnętrznych obrażeń z wyjątkiem uszkodzeń na lewym udzie i biodrze, które mogły być wynikiem pośmiertnego ugryzienia przez żyjące w tych wodach żółwie. Nie było złamań, ran kłutych, paznokcie były nienaruszone, nie znaleziono śladów napaści, podwiązań czy innych urazów. Przyczyna i sposób śmierci zostały uznane za medycznie nieustalone. Koroner nie mógł określić poziomu alkoholu w organizmie i, co bardzo nietypowe, nie mógł określić przyczyny śmierci. Jeśli Nick nie utonął, to co robił w potoku prawie kilometr od Stewart Hall? Raport koronera jasno pokazuje, że śledczy nie mają pojęcia, co odebrało mu życie. Sprawa jest bardzo tajemnicza. Matka Nicka, Natalie Garza, publicznie oświadczyła, że uważa, iż jej syn został zamordowany. Warto zauważyć, że w nocy zaginięcia pogoda drastycznie się zmieniła, co jest kluczowym elementem w tzw. fenomenie Missing 411, gdzie zmiana pogody regularnie towarzyszy zaginięciom. Ofiara została znaleziona w miejscu, które było wielokrotnie przeszukiwane i to również powtarzający się motyw. Najdziwniejsze jest to, że przyczyną śmierci nie było utonięcie, mimo że ciało znaleziono w wodzie. Ciężko również wytłumaczyć, jak to możliwe, że po ponad 3 miesiącach przebywania w rzece prąd nie wypłukał ani portfela, ani telefonu z jego kieszeni. Moim zdaniem jedynym sensownym wytłumaczeniem jest to, że Nick nie zmarł w wodzie, a został gdzieś porwany, przetrzymywany przez pewien czas i dopiero później wrzucony do potoku. To nie brzmi jak typowy przypadek studenta, który po pijaku wpadł do rzeki. Zbyt wiele elementów tej sprawy nie układa się w prostą, naturalną historię. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca. Jak zawsze zapraszam do subskrybowania Dębowej Chatki, komentowania, lajkowania, a także udostępniania tego lub innego filmu na waszych portalach społecznościowych. Do usłyszenia w kolejnym filmie.